Jestem Albert Mościcki, mój nickname to Almo. Gram jako Flex, aka Sentinel. Top 4 na pewno mnie nie satysfakcjonuje, bo moje cele są dużo wyżej nawet niż to top 4. Wydaje mi się, że zasługujemy też na dużo więcej. Co sprawiło, że przegraliśmy w tych playoffach? Wydaje mi się, że jest to taki turniej dzień za dniem. Dlatego po prostu nie trafiliśmy z formą i może trochę ta pierwsza przegrana miała efekt na drugiej przegranej, mentalny na pewno. No i wyszło jak wyszło, po prostu przegraliśmy. W przerwie między sezonami wiadomo, mieliśmy rest, czyli taką przerwę, gdzie nic nie robiliśmy. Wydaje mi się, że jest to ważne, szczególnie po takich przegranych, żeby się zrestartować, żeby zrestartować mental i podejść jakby od nowa do kolejnych swoich celów. Poza właśnie tym resetem, głównie nad czym pracowaliśmy, no to doskonalenie tego, co już było, bo wydaje mi się, że mamy naprawdę spoko podstawy i fundamenty, tylko po prostu trzeba je do perfekcji dopracować, tak? W nadchodzącym sezonie osobiście nie obawiam się nikogo. Myślę, że nie ma takich drużyny, nie ma takich graczy, których nie można pokonać, którzy są niezniszczalni. Jeśli chodzi o Zero Tenacity, to jest to mój chyba drugi lub trzeci bootcamp tutaj. Naprawdę jest topką ten facility Zero Tenacity tutaj. Uważam, że po tym jak już EPC się zamknęło tak naprawdę w Polsce, no to nie ma lepszego budynku, lepszej miejscówki dla graczy z Europy i poza Europą. Tak naprawdę jest wszystko. Mamy top jedzenie. Jeśli chodzi o komputery, też jest bardzo dobrze. Myślę, że to może być tricky pytanie, jeśli chodzi o ulubione jedzenie, ale takim moim top of the top mogą być po prostu jajka, tak? Dużo białka. Dużo osób tutaj chodzi na siłownię, więc te białko jest potrzebne. Jedna taka historia, no to wiadomo, większość z nas chodzi na siłownię i właśnie Frey, wiedząc, że on nie lubi bardzo wody gazowanej, tak, bo zawsze bierzemy sobie wodę na siłownię, no to podmieniliśmy mu przed siłownią wodę ze zwykłej niegazowanej na gazowaną i tak naprawdę nie napił się ani kropli na tej siłowni i narzekał cały dzień na to. Jakaś inna historia. Pamiętam, jak zamawiałem jedzenie raz i okazało się tak, że mój dostawca gdzieś, nie wiem, zabłądził cokolwiek, dzwonił do mnie na WhatsAppie i okazało się, że był 15 minut stąd. Oczywiście tam poszedłem. Gościu był naprawdę zdenerwowany. Nie dało się nic mu przetłumaczyć, no ale koniec końców dogadałem się z nim. Spytał mnie, skąd jestem, z Polski i nagle zaczął mi przedstawiać swojego jakiegoś koleżkę, jakiegoś, nie wiem, youtubera z Polski i właśnie się dogadaliśmy i można powiedzieć, że był happy end tego wszystkiego. Jeśli chodzi o naszą drużynę, no to opisałbym ją tak, że jest bardzo zgrana, porównując do jakichś, nie wiem, moich poprzednich doświadczeń, do jakichś, nie wiem, innych drużyn. Nasza drużyna jest bardzo zgrana, jest bardzo trzymająca się, jesteśmy tak naprawdę grupką znajomych, dobrych ziomków i nie ma takiego czegoś, że się jakoś wybitnie na siebie denerwujemy lub są jakieś grube spiny. Zawsze wychodzimy obronną ręką z tych takich mniejszych sprzeczek i dążymy do jednego celu, tak? Każdy to rozumie. Ogólnie gry jakoś nie towarzyszyły mi grubo od młodych lat. Pamiętam, jak moja pierwsza styczność z komputerem była, jak mogłem pograć sobie u kuzyna na komputerze w WoWa, World of Warcraft.
czy jakiegoś, nie wiem, CS-a Source'a. Później jak już miałem swój własny komputer, to było jakieś Diablo, jakieś różne takie gierki. No a na grubej już to właśnie jakoś, nie wiem, gimnazjum, liceum, grałem jakiś, nie wiem, CS, coś takiego. Jakbym miał mówić o swojej sportowej karierze, to uważam, że jestem młodym sportowcem, bo tak naprawdę moja kariera się zaczęła dopiero jak wyszedł Valorant. Nie miałem wcześniej doświadczenia z takimi grami, wiadomo, każdy młody gracz chce, wiadomo, zostać jakimś tam pro playerem czy coś, patrząc na Virtus.pro czy jakichś innych polskich zawodników. Jakieś te aspiracje były, no ale właśnie ze startem Valoranta postanowiłem sobie, nie wiem jak to wyszło ale sam w głowie postanowiłem sobie, że chcę być najlepszy w tej grze. No i jesteśmy na tej drodze, tak? Historia mojego niku, po prostu Albert Mościcki, Al i początek nazwiska Mo, no i Almo. Jeśli nie sport, myślę, że są takie dwie drogi, w które bym chciał pójść. Jedna bardziej taka może artystyczna, czyli jakaś grafika, myślę. Już wcześniej nawet nad tym myślałem, ale jakoś nie poszerzałem się głębiej w to, ponieważ wyszło trochę ze sportem. Druga droga, bardziej poważna, gościa w garniturku może, czyli jakaś ekonomia, coś takiego. Gram profesjonalnie, ponieważ napędza mnie ta adrenalina, tak? Adrenalina zwycięstwa, wizja tego, jak to może wyglądać, żeby zaprezentować się przed szerszą publiką, widzieć tych fanów skandujących, tak? Widać tych ludzi, którzy to enjoyują, i dla własnej satysfakcji, żeby to przeżyć przynajmniej raz. Wydaje mi się, że największą inspiracją jestem ja sam dla siebie. Jeśli miałbym mówić jakimiś nazwiskami, no to może by był to jakiś Conor McGregor, jakiś, nie wiem, Kanye West, no bo mnie bardzo mnie pociąga ta taka nieprzerwana pewność siebie. Jakby może się dziać cokolwiek, a ty jesteś jakby sam sobą i dążysz do tych celów, które masz w głowie i nie boisz się niczego tak naprawdę, nie boisz się opinii innych, tego jak będą ludzie na to patrzeć, tylko brniesz po prostu. Jeśli chodzi o pewność siebie, no to z natury jestem bardziej introwertykiem niż ekstrowertykiem i wydaje mi się, że dużo musiałem i muszę nad tym pracować, ale z drugiej strony dla mnie pewność siebie nie jest czymś, czego nie można wypracować. Wiadomo, każdy człowiek lubi ukrywać samego siebie i to, kim naprawdę jest, ale da się to zrobić. Myślę, że jakbym miał się opisać w kilku słowach, no to człowiek pracowity, z dużymi aspiracjami i niezłomny. Czy miałem momenty załamania? Na pewno miałem momenty załamania. Wydaje mi się, że jak we sporcie, tak samo w tradycyjnych sportach, po każdej przegranej człowiek, który chce wygrywać, no to jest załamany. Nie przypomina mi się jakaś głębsza załamka, bo wydaje mi się, że jestem w miejscu jeszcze na samym dole i mierzę bardzo, bardzo wyżej. No i jakaś taka głębsza załamka na pewno mi tym nie pomoże, żeby sklejmować wyżej. Wydaje mi się, że nie było takich momentów, gdzie powiedziałbym, że to już jest koniec i rezygnuję z tego. Zawsze chciałem brnąć pod górkę, nieważne jak była wysoka. I wydaje mi się,
że te momenty mogą być jeszcze przede mną. Miejmy nadzieję, że nie. Jeśli chodzi o marzenie takie związane z graniem, no to być przynajmniej raz, doświadczyć takiego walkoutu na lanie. Takie jak były właśnie walkouty, można było sobie zobaczyć na Starsach, gdzie tam jest głośna muzyka, wszyscy skandują, publiczność zebrana i tak jak na UFC wyczytuje twój nick właśnie speaker i wychodzisz taki nahypowany. Na pewno chciałbym przeżyć to przynajmniej raz w swoim życiu. Chciałem powiedzieć, że jebać każdego hejtera, a dla tych, co są przyjaźni, to dzięki i fajnie, że jesteście.